Cześć, tu Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Za każdym razem, gdy publikuję jakiś filmik dotyczący mięsa, pojawiają się moje ulubione komentarze na zasadzie tak, a co z niebieskimi strefami? Oni tam badali i tam ludzie żyją długo, a tam jest śródziemnomorska i oni tam mięsa nie jedzą. I zawsze doprowadza mnie to mniej czy bardziej do szewskiej pasji, ponieważ powiedział pewnie 99%, jeśli nie więcej tych osób, które komentują w ten sposób, widać nigdy nie zadało sobie trudu, aby wykryć się w dane dotyczące niebieskich stref, bo wtedy dosyć szybko okazałoby się, że tak naprawdę duża część tych danych to jest po prostu najzwyczajniej w świecie propaganda najczystszej wody i dominują tam bzdury. Samą tematyką tą niebieskich stref ja się zajmę w osobnych filmikach, bo tam będzie mnóstwo do omawiania. Natomiast w tym filmiku omówimy sobie, czy zajmiemy się największą mięsną niebieską strefą na świecie. Jaka to strefa? Zaraz sobie do tego dojdziemy. Najpierw parę słów dotyczących ogólnie niebieskich stref. Trzeba jednak przyjąć założenie, że może nie każdy z Was o nich słyszał. Niebieskie strefy, jak już wspomniałem, są miejscami na Ziemi, gdzie ogólnie populacja żyje przeciętnie dużo dłużej niż reszta świata i jednocześnie też liczba stulatków jest dużo większa niż ponownie na tle pozostałej populacji. Miejsca te zostały po raz pierwszy zlokalizowane przez Dana Bettnera i jego kolegów. Obecnie zrobili z tego niezły biznes, ponieważ jest cała certyfikacja również niebieskich stref, ale o tym w osobnym odcinku. Tak czy siak zlokalizowali właśnie te specjalne miejsca na Ziemi. Jakie to były miejsca? To była na przykład Okinawa, czy Okinawa w Japonii. Jeśli ktoś chciałby sobie sprawdzić ludność, tam obecnie żyje mniej więcej ponad 1 600 000 osób. To jest Sardynia we Włoszech. Populacja dochodzi tam mniej więcej do 1,5 miliona osób na ten moment. Ikaria w Grecji, Półwysep Nicoya na Kostaryce i jedno z moich ulubionych miejsc, Loma Linda w Kalifornii. I okazało się, tak jak mówiłem, że rzeczywiście tam długość życia była większa. No i czemu jakby przyporządkowano tą dłuższą długość życia? Okazało się, że tam przede wszystkim te więzi społeczne są dużo większe, ludzie ci więcej się ruszają, jest większa duchowość. Dosyć często tak naprawdę, kiedy mówimy o tych niebieskich strefach, to skupiają się więksi naukowcy, czy olbrzymia część artykułów, że tam spożywa się bardzo niewiele mięsa. Tak jak wspominałem, ja mam absolutnie negatywne zdanie i opinie o niebieskich strefach, ponieważ jest to jeszcze raz propaganda i po prostu sprzeniewierzanie danych. Parę szybkich przykładów, jeśli ktoś chciałby sam się w to wgryźć, przynajmniej dopóki ten mój filmik nie wyjdzie. Mamy Loma Linda w Kalifornii. Żyją tam adwentyści dnia siódmego. Adwentyści dnia siódmego nie jedzą mięsa i oczywiście znowu temu przyporządkowuje się fakt, że oni żyją dłużej. Jakimś cudem w Kalifornii jednocześnie żyją Mormoni, którzy jedzą mięso i żyją równie długo co adwentyści dnia siódmego. Jakimś cudem umknęło to badaczom niebieskich stref. Czemu? Jest to magia. Prawdopodobnie może mieć to coś wspólnego z tym, że adwentyści dnia siódmego prowadzą tak zwany American College of Lifestyle Medicine, czyli organizację, która, uwaga, jest organizacją, która uczy lekarzy w Stanach Zjednoczonych o żywieniu. Organizacja religijna, która jest z miejsca ideologicznie i religijnie przeciwna mięsu, uczy lekarzy na temat żywienia, co może zakrawać się o absurd, czy zakrywałoby o absurd, gdyby nie to, że jest to prawda. Jeszcze raz, jakoś tutaj Mormonów pominięto. Jako że o mięsie mowa, nie może oczywiście zabraknąć sponsora tego odcinku, którym jest jak zawsze Mięsna Paczka. Jeśli ktoś nie zna firmy, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa ekologicznego, które pochodzi z certyfikowanych polskich gospodarstw, gdzie ten chów, ta hodowla odbywa się w naturalny sposób. Znaczy nie ma żadnych antybiotyków, nie ma boosterów wzrostu i różnego rodzaju innych magicznych, syntetycznych ulepszaczy. Zwierzaki po prostu rosną w swoim naturalnym tempie. Mięsna Paczka działa w szalenie prosty sposób, mianowicie punkt pierwszy, wchodzimy sobie na stronę Mięsnej Paczki i wybieramy to, co nam pasuje. Mamy już skomponowane uprzednio paczki. Jeśli ktoś jest żonny wyzwań, jest po prostu śmiałkiem, możemy samemu taką paczkę skompletować z mięsa dowolnego rodzaju, też różnego rodzaju wyrobów mięsnych, jeśli ktoś chciałby po prostu na przykład choćby jakieś parówki sobie wziąć. Punkt drugi to jest wybieramy, gdzie ma ta mięsna paczka dojechać, a może dojechać na teren całej Polski, więc tutaj nie ma żadnych problemów. I punkt trzeci, otwieramy drzwi i tam jest mięsna paczka, jest fantastycznie zmrożona, jest warstwa izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem, więc bez problemu to jest świeżutkie, można przełożyć sobie do zamrażarki i rozmrozić, zjeść
przygotować w tym momencie, w którym po prostu dla kogoś jest to wygodne. Jeśli chodzi o osoby, które jeszcze nie zamawiały z mięsną paczką, to można wykorzystać kod BARTOSZ10 i z tym kodem jest 10% zniżki. Ja osobiście serdecznie polecam i dziękuję jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. Lecimy dalej. Jestem pewien też, że zupełnym przypadkiem umknęło tym naukowcom, że w Sardynii jednak je się całkiem sporo mięsa. Tak samo w jednym z takich narodowych, można powiedzieć, mięs Okinawy jest wieprzowina spożywana w dużej ilości ze smalcem. A jedyny tak naprawdę okres, kiedy Okinawa była w jakikolwiek sposób, powiedzmy, bardziej wegetariańska, czy jeśli ktoś woli twierdzić wegańska, było po II wojnie światowej, kiedy po prostu ich trzoda chlewna została wybita. Ale to są jeszcze raz przeoczenia. Też jeśli chodzi o niebieskie strefy, jest strasznym przeoczeniem, że całe mnóstwo tych rzekomych stulatków pogubiło certyfikaty urodzenia. Wiadomo, to są stare osoby, po prostu nie ma specjalnych dowodów, że one rzeczywiście miały 100 lat, ale kto by się przejmował szczegółami. Zanim przejdziemy jeszcze do tej największej mięsnej strefy, niebieskiej mięsnej strefy, warto jeszcze dodać coś, o czym mówiłem w filmiku, 15 czynników, które przedłużą Twoje życie, które są pozadietetyczne. My oczywiście bardzo często lubimy skupiać się na diecie i oczywiście nie bez powodu. Dieta jest jednym z najważniejszych czynników, jeśli chodzi o występowanie różnego rodzaju chorób, czy to układu sercowo-naczyniowego, czy też nowotworów. Jest to jeden z czynników. W tym filmiku właśnie omawiałem m.in. tak zwany efekt Roseto. Roseto to była miejscowość, która gdzieś tam zasunęła w latach 60. ubiegłego stulecia. Miejscowość w Pensylwanii, gdzie mieszkało około 1600 osób. Miejscowość ta zasunęła tym, że zaobserwowano, że w porównaniu do sąsiadujących miejscowości, m.in. Bangor, która miała 5000 mieszkańców, ta miejscowość Roseto cechowała się tym, że tam było dużo mniej zawałów serca. Mimo że, uwaga, nie było żadnej różnicy, jeśli chodzi na przykład o palenie, dieta była tak samo kiepska jak w innych miejscowościach, mimo to ilość tych różnego rodzaju chorób układu sercowo-naczyniowego była dużo mniejsza. Obserwowano tych mieszkańców przez 30 lat i co się okazało, że tam mieszkały rodziny trzypokoleniowe. Więzi społeczne były niesamowite. Mimo że wiele z tych osób miało wysoki cholesterol, to tylko w mniej niż 20% przypadków u osób, które miały cholesterol całkowity powyżej 200 występowały jakiekolwiek choroby układu sercowo-naczyniowego. W momencie, w którym te domy zaczęły się rozchodzić, to znaczy te rodziny zaczęły się wyprowadzać, zaczęły te osoby tworzyć mniejsze domostwa, zaobserwowano wtedy znowu gwałtowny wzrost, czyli można powiedzieć powrót do średniej poniekąd zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego. Nie można zapominać o tym, że tak naprawdę te właśnie też czynniki pozadietetyczne zawsze są czymś, co trzeba brać pod uwagę. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jakie to są czynniki, to oczywiście zapraszam do obejrzenia tego poprzedniego filmiku. Wskoczmy więc w dane. Zanim przejdziemy do tej mięsnej niebieskiej strefy, warto zacząć od tego, że obecnie krajem z największą średnią długością życia jest Monako. Cechuje się średnią długością życia, średnią między mężczyznami a kobietami 87 lat, ciut ponad 87,11. Średnia długość życia kobiet wynosi ciut powyżej 89 lat i średnia długość mężczyzn wynosi ponad 85. I teraz czemu zignorujemy Monako? Bo Monako zignorujemy w tych obserwacjach jako po prostu obserwację tak zwaną w statystyce skrajną, outlier. Monako jest najmniejszym krajem świata i samo to w sobie nie jest niczym złym. Tam jest około 33 000 mieszkańców. Natomiast Monako jest krajem milionerów. Mniej więcej 32% szacuje się wszystkich mieszkańców Monako to są milionerzy. Ponad 10% mieszkańców tego kraju to multimilionerzy. Nawet mamy obecnie 6 rezydentów, którzy są miliarderami. Średnia PKB w tym kraju wynosi ponad $165,000 na jedną osobę. Jeśli chodzi na przykład o rankingi ubóstwa, to jak są różnego rodzaju raporty, to w tych raportach jest podawane NA, to znaczy nie dotyczy. Jest to swoją drogą fascynujące, że kraj może być tak bogaty, że po prostu statystyki ubóstwa nie muszą być prowadzone. Skupimy się więc na kolejnych dwóch miejscach. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o średnią długość życia na świecie, występuje Hongkong. W Hongkongu średnia długość życia wynosi obecnie 85,96, czyli tak naprawdę prawie 86 lat. Średnia długość życia kobiet wynosi 88,79, średnia długość mężczyzn wynosi 83,13. To jest miejsce drugie. Jeśli chodzi o miejsce trzecie, mamy Makao, jest to jedna z prowincji w Chinach. Tam średnia długość życia wynosi 85,65, średnia długość życia kobiet 88,24, średnia długość życia mężczyzn 83,02. Jeśli spojrzymy na spożycie mięsa w tych krajach, to wyjdzie coś niesamowitego. Okazuje się, że według danych ze strony United Nations z roku 2023 średnie spożycie mięsa w Hongkongu rocznie wynosi 202,1 kg. Jeśli chodzi
o Makau, to jest to 176,9. Jak spojrzymy sobie na tą wizualizację, wychodzi na to, że właśnie Hongkong ma największe spożycie mięsa na świecie, Makau jest na 3. miejscu. Wychodzi na to, że wykluczając sobie Monako jako obserwację skrajną, pierwsze i drugie miejsce, jeśli chodzi o najdłuższą średnią długość życia, będzie zajmowało Makau i Hongkong. Kraje, które mają naprawdę kosmiczne w porównaniu do innych krajów spożycie mięsa. Co to tak naprawdę znaczy kosmiczne? Jeśli byśmy sobie przeliczyli to spożycie mięsa w Hongkongu na jedną osobę na jeden dzień, to będą spożywać mniej więcej 0,43 kg mięsa dziennie. Czyli tak naprawdę dochodzimy mniej więcej do pół kilo mięsa dziennie. Przeciętny dietetyk, czy lekarz, czy kardiolog złapałby się za głowę i powiedział, panie, przecież to jest jakaś masakra. Jeśli byśmy sobie próbowali przeliczyć spożycie na przykład to średnie mięsa dziennie na kalorykę, to okazuje się, że będzie to wychodziło na pewno, oczywiście to będzie zależało od tego, ile tam jest między innymi tłuszczu, ale spokojnie powinno być ponad 1000 kilokalorii dziennie, które będą spożywane z mięsa. Jeśli chcemy mieć oczywiście jakieś porównanie, bo warto mieć jakieś porównanie, to średnie spożycie mięsa w Europie będzie wynosiło rocznie, w zależności od kraju, od 38 do 62 kg. W skrajnych przypadkach to spożycie mięsa w Hongkongu będzie ponad 6 razy większe na mieszkańca dziennie. Co ciekawe, jeśli chodzi o dane z Polski, w 2021 roku znalazłem, że średnie spożycie mięsa w naszym kraju wynosiło 79 kg. Wciąż, można powiedzieć, pozostajemy bardzo daleko w tyle za Hongkongiem. Oczywiście ciekawostki nie kończą się tylko i wyłącznie na tym. Jeśli chodzi o ludność Hongkongu, to wynosi ona 7,5 miliona osób, czyli innymi słowy Hongkong jest bezapelacyjnie największą mięsną i w ogóle największą niebieską strefą na świecie. Warto podkreślić, ponieważ populacja Hongkongu jest większa niż wszystkich niebieskich stref na świecie razem wzięta. I dalej ciekawostki nie kończą się tutaj. Mniej więcej 10% Hongkongu to palacze. Co więcej, ten kraj również zmaga się z dosyć dużą epidemią nadwagi i otyłości. Jak próbowałem znaleźć jakieś dane, to mniej więcej 20% szacuje się, że populacji ma nadwagę i do 30% jest otyłych. Oczywiście w pewnym sensie będzie to na pewno tłumaczyć spożycie tego mięsa, tak? Po prostu te osoby będą miały większą kalorykę średnią posiłków, a jakimś cudem te osoby cały czas żyją przeciętnie dużo dłużej. I jeśli spojrzymy sobie na dane, to nie jest tak, że ta długość życia się skraca, ta długość życia wzrasta i będzie to pięknie korelować ze spożyciem mięsa. W 2020 roku to średnie spożycie mięsa wynosiło niewiele ponad 170 kg na jedną osobę. Obecnie, tak jak mówiłem, 202,1, patrząc na dane z zeszłego roku. Możemy oczywiście pójść krok dalej i spojrzeć po prostu na dane przekrojowe. Jak spożycie mięsa będzie wpływało na długość życia w porównaniu do węglowodanów, patrząc na dane ze 175 krajów. I co się okazuje? Spożycie mięsa będzie korelować pozytywnie z długością życia. Jeśli chodzi o spożycie węglowodanów, to koreluje ono negatywnie, czyli skraca życie. Wprawdzie powiązanie, jak to badanie podsumowało, jest dosyć niskiej jakości, jest słabe, a jednocześnie jest negatywne. Jeszcze raz, spożycie mięsa ma pozytywny wpływ na długość życia populacji. Możemy też spojrzeć na to w ten sposób. Bo wspominałem o tym a propos diety karniwora w tym filmiku. Jeśli ktoś, na przykład tak jak mieszkańcy Hongkongu, będzie spożywać prawie pół kilo mięsa dziennie, to pytanie pozostaje, ile jest potem tego miejsca w żołądku, czy ogólnie mówiąc szeroko na talerzu, żeby jeść różnego rodzaju wypełniacze, dopełniacze, pierdoły. Tak naprawdę dosyć niewiele i podejrzewam, że to jest jeden z takich głównych kluczy do sukcesu, już pomijając jakby samo mięso i jego konsumpcję. Bartek niestety nie nagrał, jak dziękuję wam za oglądanie tego filmu, więc zrobię to ja. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego filmu. Dajcie mi znać, czy słyszeliście właśnie o tej średniej długości życia w Hongkongu, w Makau, czyli o tych mięsnych niebieskich strefach, czy może właśnie w nawale tej całej propagandy, fałszywych informacji, jakimś cudem naukowcom to umknęło i zapomnieli po prostu poinformować o tych zależnościach, prawda? Bo jeśli chcemy się już bawić w korelacje, to powinniśmy chyba przedstawiać korelacje populacyjnej dla jak największej ilości osób, a nie dla wybranych populacji jak Loma Linda, tak? I jednocześnie pomijając populacje takie jak choćby Mormoni. Ale ja jestem po prostu chyba ewidentnie złośliwy, bo ciężko to inaczej nazwać, prawda? Aby przestać korzystać i polegać ciągle na różnego rodzaju fiszkach papierowych, aplikacjach, programach, podręcznikach i tak dalej,
kurs Experts Incubator, czyli polska tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie pokazuje, jak samodzielnie nauczyć się wiedzy z dowolnej dziedziny, zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać różnego rodzaju wiedzę oraz tworzyć m.in. różnego rodzaju pętle informacji zwrotnej. I oba kursy odbywają się oczywiście pod moją opieką merytoryczną. Oraz kurs O jeden włos za daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwrócić łysienie androgenowe, również telogenowe wypadanie włosów oraz przy okazji, jak leczyć różnego rodzaju schorzenia skóry głowy, m.in. uporczywy łupież choćby. Jeśli interesują Cię właśnie języki obce, pamięć, po rozwinięciu opisu jest link do mojego newslettera. Jeśli ktoś chciałby mieć trochę więcej tych informacji, to tam wysyłam artykuły właśnie na te tematy: pamięć, języki obce i czasami jak analizować dane naukowe. Dodatkowo klasycznie 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mieć spędzić czas również po jego wysłuchaniu. I na koniec, jeśli chciałbyś ściągnąć sobie wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku i też w ostatnich chyba 70, to można je ściągnąć w formie gotowych fiszek. To jest dostępne dla patronów. Patronat kanału jest dostępny za 40 zł miesięcznie. Można sobie właśnie ściągnąć takie gotowe fiszki, aby przyswoić szybko takie informacje, jeśli ktoś jest związany z tą branżą albo jest po prostu pasjonatem też tych dziedzin, jak pogranicze dietetyki i medycyny. Również dla patronów dostępne jest forum, gdzie można mi zadawać pytania i gdzie publikuję badanie tygodnia, czyli najciekawsze badanie danego tygodnia oraz robię jego omówienie. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.